na imię Martyna. A ja jestem Monika. W dzisiejszym filmie przedstawimy Wam toner padsy. Pewnie się zastanawiacie, co to jest, do czego one służą i w tym filmie właśnie to wszystko Wam wyjaśnimy. Zaczynamy, żeby nie przedłużać, bo ten film będzie troszkę dłuższy, ponieważ mamy naprawdę dużą kolekcję. Jak widzicie tutaj przed nami, to są wszystkie toner padsy. Większość to jest Moniki. Tak. Więc Monika dzisiaj będzie królowała w tym filmie. I na początek oddaję właśnie głos Monice. Monika, powiedz nam, co to są toner padsy? Tak, co to są toner padsy? To po polsku wydaje mi się, że możemy nazwać to płatkami tonizującymi. Są to po prostu płatki, które już zostały nasączone tonerem, więc Wy nie musicie tego robić. I takie płatki zyskały dość sporą popularność w Korei stosunkowo niedawno, bo dopiero około 2020-2021 roku. Tych płatków jest cała masa rodzajów, przez złuszczające, nawilżające, kojące, z kolagenem, z różnymi innymi składnikami, każdy znajdzie coś dla siebie. To chyba tak samo jak tonery. Dokładnie. To są po prostu płatki nasączone tonerami i to chyba największa ich zaleta, tak jak Monika przed chwilą właśnie wspomniała, to, że nie musimy ich nasączać, one już mają ten toner w sobie. Dokładnie, więc są dużo wygodniejsze. Dlatego też tym stwierdzeniem powiemy, jak je używać. Tak, jak ich używać? Możecie ich używać po prostu tak jak tonera, który jeżeli używacie go z płatkami, więc nasączacie go, tutaj nie musicie tego robić, po prostu wyciągacie taki płatek, przecieracie twarz, ale możecie ich używać też jako takiej mini maseczki, czyli po prostu dwa płatki nakładacie na twarz od 3 do 5 minut, chociaż tutaj trzeba przeczytać na opakowaniu instrukcje, bo są takie, które można zostawiać trochę dłużej, do 10 minut. Albo niektóre na przykład krócej, żeby po prostu sobie nie złuszczyć za mocno skóry. Tak, więc czytajcie instrukcje, to najważniejsze. Właśnie, tu już wiemy, co to są toner padsy, wiemy jak je nakładać, to teraz przejdźmy do naszej kolekcji toner padsów i przejdziemy powoli po markach. Myślę, że tak będzie najlepiej, dlatego że mamy tutaj naprawdę jedną ogromną markę, która tutaj króluje u nas w toner padsach i jest to Mediheal. Mediheal możecie już kojarzyć na przykład z czego? Z maseczek. Właśnie. I Mediheal ma oficjalną dystrybucję maseczek w Polsce. Już pewnie wielu z Was kupiło takie maseczki, wypróbowało. W Korei też są bardzo znane. Te toner padsy są bardzo rozpoznawalne także w Korei. Jest ich ogrom, bo my tutaj mamy 3 rodzaje, ale tak naprawdę Mediheal może się pochwalić naprawdę pokaźną kolekcją. Z tego co widziałam, nawet 7, 10 takich toner padsów. Damy Wam znać, ile ich jest i jakie rodzaje. My wybraliśmy te najbardziej popularne. I ja mam na przykład nowość, którą teraz w tym momencie testuję, od niej może zacznę. To są toner padsy Watermite Moisture Pads. I są to padsy, które mają nas nawilżyć i z tego co do tej pory zauważyłam, to naprawdę nawilżenie mają porządne. Sam płatek, jak to u Mediheal, jest w kształcie kwadratu, całkiem sporej wielkości. Te są cieniutkie. Bardzo cieniutkie i bardzo mocno nawilżone. Jak zobaczycie, w środku mają bardzo dużo właśnie tonera, dzięki czemu są bardzo nawilżone. Do prawie każdego opakowania z toner padsami dostajemy szczypeczki, którymi wyciągamy tonera padsa z takiego opakowania, dzięki czemu nie dotykamy ich palcami, aby jakieś zabrudzenia z naszych palców nie dostały się do tego opakowania. Oprócz mojego ostatniego zakupu mamy także 2 opakowania przetestowanych padsów. Ja używałam i bardzo polubiłam Collagen Ampoule Pads. Były bardzo delikatne i dawały mi mocne nawilżenie, ale za to Monika powie o swoich ulubionych. Ja używam tych, one nazywają się Madecoside Blemish Pad, bo zawierają madecoside z wąkrotki azjatyckiej i dodatkowo 2% niacinamidu. One mają koić, nawilżać i rozjaśniać skórę. U mnie sprawdziły się super, właśnie to uczucie ukojenia było dość spore. Faktycznie widać było, że skóra, może jakby koloryt skóry trochę się wyrównywał po ich użyciu. I można je zostawiać właśnie na 10 minut, wszystkie z Mediheala. Pady można zostawiać na 10 minut, więc jeżeli lubicie takie toner padsy, które możecie zostawić na twarzy troszkę dłużej, to polecałabym je.
To tyle o Mediheal i przejdźmy teraz do kolejnej marki, którą mamy całkiem sporo, czyli całe 2 opakowania. Tak, mamy 2 opakowania. Może zaczniemy od tych bardziej popularnych, czyli Abib Heartleaf Spot Pad. One zawierają hotunię kordatę, czyli taki właśnie bardzo popularny koreański kojący składnik. I właśnie ich głównym zadaniem jest kojenie naszej skóry. One obniżają też temperaturę naszej skóry, więc jest takie delikatne uczucie chłodzenia. Tutaj jest dość dużo tej esencji, tylko niestety rozmiar tych płatków jest dość mały. One są okrągłe i to dla niektórych może być minus. Dla mnie na przykład był, ja wolę troszkę większe. Poza tym sprawdziły mi się super, no gdyby nie właśnie ten rozmiar. No i one są też troszkę sztywne. One są na pewno sztywniejsze i jednak Mediheal ma ten delikatniejszy płatek, mi się to wydaje. prawda. I trzeba dać też tutaj informację, że te nawilżające, one nie mają wypustek. Za to właśnie te z Abib mają specjalne wypustki, które dodatkowo mają nas jakby tam zetrzeć tą warstwę naskórka. Tak delikatnie, więc tutaj też trzeba uważać właśnie z takimi padami, tą z wypustkami przecieramy, a tą gładką po prostu nakładamy jako maseczka. Tutaj mamy kolejne pady z Abiba, Jericho Rose Collagen Pad. Zawierają peptydy, oczywiście kolagen, mają też jakieś kojące składniki. I może ja coś tutaj dodam w przeciwieństwie do tych wcześniejszych padsów, te są dużo większe. I jak widzicie już są porozwarstwiane, dlatego że myśmy je otwierali, bo to jest właśnie jedna z zalet, a może i nie trochę właśnie tego rozmiaru, że można rozdzielić i bardziej ekonomicznie nałożyć na naszą twarz. To może teraz przejdziemy do płatków ze Skin Food, które są właśnie też w takim stylu grubszym. Tak, one są nawet bardzo grube czasami. Można by je tak właśnie określić, że są bardzo grube i bardzo duże. To jest jeden z tych padsów, które jest ogromny. Tak, i one nazywają się Caroten Calming Water Pad, czyli one mają, czyli ich głównym zadaniem jest kojenie naszej skóry, zawierają beta-karoten z marchewek pochodzących z Jeju-do. Dużo informacji. Jak widzicie, naprawdę te padsy są duże i ciężkie i bardzo mocno nasączone tą emulsją. Lubiane. Tak, bardzo lubiane. Produkt myślę, że z niższej półki cenowej, ponieważ one chyba kosztują jakieś 20 000, a ich jest bardzo dużo i są bardzo mocno nasączone, więc na dużo starczą. Właśnie minus wielkość, przez co spadają z twarzy. Dla mnie na przykład się nie do końca sprawdziły, ponieważ że mnie irytowały. No, a miały koić, więc tutaj już niestety każdy musi próbować. U mnie się sprawdziły, ale to nie było jakieś, nie wiem, płatki, które bym może kupiła sobie, bo Martyna dała mi trochę do spróbowania i szczerze powiedziawszy nie zachęciły mnie do zakupu. Tak, dobrze. Przejdźmy teraz do kolejnych szybko na temat. Mamy teraz Toridena. Tak, czyli ostatnio bardzo popularna marka. Tutaj te pady nazywają się Toriden Dive In Multipad, które ich głównym zadaniem jest nawilżenie, zawierają kwas hialuronowy i one są dość cienkie. Tak, one są bardzo cienkie i fajnie nawilżone, ale na przykład mi się one nie sprawdziły, dlatego że irytowały moją skórę. Jeszcze będę je testowała, bo miałam trochę gorszy okres, więc prawdopodobnie to przez to, ale jak na razie nie do końca jestem zadowolona. Tak jak inne na przykład produkty z Toridena, na przykład serum bardzo, może nie robił rewelacji, ale też mnie nie podrażniał. W przeciwieństwie właśnie do tych toner padsów. Nie wiem, nie rozumiem, o co tutaj chodzi. Ja od siebie dodam, że mi się one sprawdziły, ale tutaj wydaje mi się, że jako nawilżające płatki, no niestety może do przecierania twarzy sprawdzą się lepiej, ale jako maseczka, no to nawilżenie nie było jakieś niesamowite i z tego co widziałam właśnie te płatki, które Martyna sobie teraz kupiła, jak nie używałam, ale już nawet na ręce jest znaczna różnica nawilżenia. Tak, bo już sobie tutaj przetestowaliśmy i naprawdę te wychodzą dużo lepiej, jeżeli chodzi o nawilżanie i takie łagodzące związki. Tak, właściwości, nie? Właściwości je łagodzące, właśnie. Dobra, no to teraz kolejne jedziemy.
Tak. Kolejna bardzo, wydaje mi się, w Polsce znana też marka Manio, a to wszystko z Powodu oleju do zmywania naszego makijażu, czyli pierwszego czego? kroku. Pierwszego kroku koreańskiej pielęgnacji. Dokładnie. Te pady nazywają się Galactomy Clear Skin Pad. One nie są aż tak bardzo popularne, ale u mnie naprawdę sprawdzają się super. To już jest moje kolejne opakowanie. One zawierają kwasy pH i LH, które mają delikatnie złuszczać naszą skórę. Zawierają galactomides, czyli właśnie takie grzyby, które mają rozświetlać naszą skórę. I zawierają ekstrakt z kory wierzby, która też ma takie działanie trochę bakteriobójcze, złuszczające. I u mnie sprawdzają się fajnie, bo właśnie wydaje mi się, że to jest taka alternatywa dla może bardziej konkretnego złuszczania, takie bardzo, takie złuszczanie codzienne, delikatne. Był taki okres czasu, że używałam ich codziennie i naprawdę zero problemów, moja skóra była fajnie rozświetlona. Jak widać po pacach, one mają bardzo wyraźne wypustki, dzięki czemu mają dodatkowo złuszczyć naszą skórę. To teraz przejdziemy do kolejnych płatków złuszczających. Wydaje mi się, że one są najbardziej popularne w Korei. Jiuge Heart Leaf BHA Peeling Pad. Nie wiem, czy one są popularne w Polsce, nie wydaje mi się, ale właśnie w Korei jako takie płatki złuszczające są dość popularne. One, tak jak sama nazwa wskazuje, zawierają heart leaf, czyli hotunię kordatę i zawierają właśnie kwas BHA. Tutaj, jeżeli oczekujecie ukojenia, to niestety go nie znajdziecie. One faktycznie złuszczają. Ich nie można używać codziennie, wydaje mi się, że od 2 do 3 razy w tygodniu. I tekstura jest dość ciekawa. Sam płatek ma dodatkową warstwę siateczki, która dodatkowo jeszcze mocniej złuszczy naszą skórę. Więc naprawdę to chyba nie jest, to nie jest pad dla bardzo wrażliwych skór i także myślę wrażliwych też nie do końca. Bo może to jednak nas bardzo mocno podrażnić, więc tutaj jest uwaga, żebyście na pewno wiedzieli, czy one się Wam sprawdzą. Tak. Tutaj na pewno, jeżeli ja na przykład nie stosuję tego mechanicznego złuszczenia, ewentualnie może w takich okolicach za uchem czy coś, bo faktycznie to może być za dużo dla większości osób. No. I teraz kolejne toner padsy to bardzo specyficzne z Dr. G. Możecie kojarzyć tą firmę właśnie z kremu nawilżającego. Są specyficzne, bo mają bardzo ładną strukturę, którą ja bardzo polubiłam. A chodzi tu właśnie o takie dodatki jakby naturalnego wyglądu w tym toner padsie. Tak, właśnie wydaje mi się, że to jest taki typowy pad, który ma być też taki eco-friendly, Tak, dobry dla środowiska. bo ten produkt w ogóle także jest wegan. Tak, i to już widać właśnie z samego przodu opakowania, nazywają się Green Might. Nie wydaje mi się, że to jest bardzo popularna linia tej marki, No chyba właśnie nie. a może szkoda, bo właśnie jest to linia wegańska. Tak, pads wydaje się sztywniejszy, cienki, sztywny i nie taki mocno nawilżony, jak mi się wydaje. Tak, one nie są aż tak mocno nasączone esencją, więc to są raczej takie padsy, które warto stosować tylko od 3 do 5 minut. Nie dają jakiegoś niesamowitego uczucia nawilżenia. No, nie są niestety jednymi z moich ulubionych. Myślę, że nie poleciłabym go, jeżeli uda Wam się dorwać go gdzieś tanio, to czemu nie? Tak. Dobrze, teraz przejdziemy do kolejnych toner padsów z Dermatory, czyli ulubionego produktu Moniki. Tak. One nazywają się Cicago's Pad. To są pady, które mają nawilżać, koić naszą skórę, też wzmacniać jej barierę ochronną. Za co ja je lubię? Za to, że właśnie fajnie koją. Uczucie nawilżenia też jest dość w porządku i wydaje mi się, że sprawdzą się u większości osób, są bardzo przyjemne na skórze. One mają może nie specyficzny wygląd, ale uczucie jednej ze stron jest bardzo takie przyjemne i nawilżające. Tak, to jest jak taka może trochę, jakby ten produkt był skąpany w galaretce. Właśnie, takie właśnie uczucie ma. Bardzo delikatny, bardzo przyjemny, więc ja sobie go przetestuję i z chęcią użyję, zobaczę jak to będzie działało u mnie na skórze, bo można się w tym uczuciu takim zakochać. Z rana tak przyjemnie poczuć się delikatnie
utulanym przez taką chmureczkę. Tak, ja się- Jezu, jakie słownictwo. Ja właśnie zakochałam się w tym produkcie i od tego produktu zaczęła się cała moja przygoda z płatkami tonizującymi, bo wcześniej nie byłam zbyt chętna do wypróbowania i wydawało mi się, że to jest zbędny produkt. Teraz też wydaje mi się, że to nie jest może coś, co każdy z Was musi mieć w swojej pielęgnacji, ale na pewno jest takim fajnym dodatkiem. Jest na pewno dużo wygodniejszy, na przykład jeżeli mamy toner, bo jednak jeżeli używamy płatki do tonera, to jednak tutaj dużo szybciej to idzie, nakładamy, możemy umyć zęby i tym podobnego, a przy toner padcach to jednak namoczenie dużo zabiera czasu. Jeżeli chodzi jeszcze tutaj o ten Dermatory i Mediheal, mają bardzo właśnie podobną trochę tą strukturę, ale mówię tutaj właśnie o tych. Tak. Bo te naprawdę są fajnie nawilżające i Mi się wydaje, uczucie jest podobne. mi się wydaje, że jeżeli już tak porównujemy, to one, to co jest ich jakby dodatkiem, takim dodatkowym plusem, to właśnie to, że one trochę tą temperaturę naszej twarzy obniżają, są trochę ochładzające. A, czyli to jest bardzo duży plus. Ja raczej nie miałam takiego dużego uczucia, ale chyba muszę właśnie się bardziej skupić, kiedy je nakładam. Skupić się na testach. Skupić się na testach, właśnie. Monika już powiedziała o swoich ulubionych toner padsach i ja myślę, że będą w czołówce te z Mediheala nawilżające. I teraz może porozmawiajmy o ulubionych toner padsach koreanek. Tak, czyli jakie toner padsy sprzedają się najlepiej w Korei? Tutaj króluje Nie nasz skin food. najulubiony produkt. Tak, tak w naszym przypadku u nas się średnio sprawdziły, ale mi się wydaje, że one właśnie są takimi padami, które sprawdzą się dużej ilości osób, bo właściwie ich działanie nie jest jakieś takie bardzo konkretne. Koją, nawilżają. Wydaje mi się, że są takim bardzo podstawowym produktem. Też mi się wydaje. Tak, Więc chociaż może dlatego. mówię, dla mnie raczej się nie sprawdzają, dlatego mam jeszcze pełne opakowanie i się zastanawiam, co z nim zrobię. Może dam do testowania dla mojej siostry na przykład. Dobra. Dobra, teraz tak, numer 2 to Abib Heartleaf Spot Pad. Jeśli idzie o te padsy, to też są jednymi z moich ulubionych padsów, ale niestety przez ten rozmiar i strukturę no trochę spadają w moim osobistym rankingu, ale wydaje mi się, że naprawdę są fajne. No. To pewnie tak, że z tych samych powodów są na drugim miejscu, a nie na pierwszym. Bo cena chyba też nie jest jakaś niska. Tak, wydaje mi się, że cena jest trochę wyższa, no i te można rozdzielać na dwa, więc No właściwie mamy 60, możemy mieć 120, a tutaj jest ich znacznie mniej. Tak. A numerem 3 to są te z Mediheal. Medacoside Blemish Pad, jedne z moich ulubionych, naprawdę ulubionych. Myślę, że one są na pierwszym miejscu w moim rankingu, a u koreanek trzecim. trzecim. I one faktycznie fajnie się sprzedają. Myślę, że tutaj plusem jest cena też. Tak, plusem jest duża cena i tym bardziej, że często są na promocji. Tak. Teraz chyba nawet 2 opakowania za 30 000 można zdobyć. Ja je lubiłam, ale nie były takie rewelacyjne, jeżeli chodzi o nawilżanie, jak na przykład prawda. z te z kolagenem. Więc ja na przykład jako osoba z wrażliwą skórą polecam bardziej te. Myślę, że są w mojej czołówce. Może będzie Dermatory także. Okaże się. Na samo zakończenie odpowiemy na pytanie, które sugeruje nasz tytuł, czy te produkty są niezbędne w koreańskiej pielęgnacji. Monika, może powiedz swoje zdanie. Tak, jeśli idzie o mnie i moją pielęgnację, to wydaje mi się, że to jest niezbędny produkt, tylko właściwie dlatego, że bardzo lubię ten produkt, fajnie mi się to stosuje, też mieszkam w Korei, więc dostępność do nich jest na pewno większa, ceny też są dość przystępne. Ale nie wiem, co Ty myślisz? Ja na przykład myślę, że to jest produkt taki, nie jest niezbędny, ani nie jest zbędny, po prostu jest to produkt, który umila nam trochę korzystanie właśnie z toner padsów. Powoduje to, że po prostu nakładamy, możemy w międzyczasie coś innego robić, dlatego jest to taki produkt wielozadaniowy. To prawda. Raczej można wiele zadań w trakcie jego robić, To też. więc dlatego jest przyjemne, ale czy bez niego koreańska pielęgnacja nie istnieje? Oczywiście, że istnieje. No istnieje, dlatego jak
można się domyśleć, nie do końca jest to produkt niezbędny, ale myślę, że to też jest uwarunkowane opinią każdego z nas. Każdy z nas lubi inne rzeczy. Monika Dokładnie. bardziej lubi toner pacy, ja czasami o nich zapominam, że w ogóle istnieją, dlatego nie przetestowałam ich w mojej pielęgnacji tak dużo. Myślę, że toner pacy sprawdzą się głównie u osób, które same też używają tonera w taki sposób. Czyli po prostu jeżeli sami jesteście typem, który nasącza sobie płatki, to wydaje mi się, że wtedy ten produkt jest zdecydowanie łatwiejszy w użytkowaniu. No ale niestety jeśli idzie o cenę, no to wiadomo, że tonery są znacznie tańsze niż toner pacy. I liczymy na to, że tym filmem odpowiedzieliśmy na wszystkie Was nurtujące pytania, a jeżeli coś zostało, to zapraszamy do sekcji. Komentarzy? I do tego czasu zapraszamy do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć w kolejnym filmie. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia, Do pa! zobaczenia! I do tego czasu zapraszamy O Matko Boska, tak ładnie poszło i co zrobiłaś, Martyna? Spieprzyłaś wszystko. Kurwa, z wąkrotki azjatyckiej. No tak, ziomy, to Nie co powiem. innego jest.